Witajcie, z tej strony Pongu, a dzisiaj zajmiemy się Jolly 3. Nie przedłużając, zaczynajmy. Już zdążyłem wcześniej zrobić jeden odcinek w temacie, było to demo, które mniej więcej w większości odcinka pokazuje zupełnie to samo, co ten tutaj odcinek. Mniej więcej sobie powtórzymy co i jak, ale są tutaj też rzeczy całkowicie nowe, takie jak cutscenki, które właśnie możemy zobaczyć już od samego początku, jak tylko zaczniemy grę. Już nie będę ciągnął długo następny raz, dlaczego wysyp tych cutscenek jest genialny w Click Teamowej grze, ale tak, są świetne. Hello? Can you hear me? Alright, so you should be facing the main security office. Doesn't look like a security office, huh? Yeah, it's more of a control room, if you ask me. Okay, you know what to do. Get in, get some artifacts, get out. Pretty simple, right? Well, not if you don't know what you're doing. Generalnie Jolly 3 zastosowało podobną strategię, jeśli chodzi o demo. Ustawić wszystkich w jakiejś trudniejszej wersji nocy pierwszej. Atakują wszyscy, wychodzą wcześniej i tak dalej, ale my zaczynamy od pierwszej nocy pełnej wersji. Tutaj będzie łatwiej, ale jako że mamy chwilę spokoju, to możemy sobie na szybko powtórzyć wszystkie mechaniki jeszcze, jeśli będziemy rozkręcać dalej w następnych nocach. Mamy na dobrą sprawę dwie różne mechaniki, o które musimy się martwić. Może w następnych nocach pojawi się więcej problemów, nie wiem jeszcze, ale póki co jesteśmy na nocy pierwszej. Po pierwsze, ważna jest wentylacja. W lokacji od czasu do czasu jeden z wentylatorów może się wyłączyć, a my musimy ogarnąć który, dlatego musimy sprawdzać każdą kamerę i każdy wskaźnik na każdej kamerze. Co jest głupie, to to, że one nie mają raczej żadnego stałego spadku, jest on całkowicie losowy. Dlatego teoretycznie coś może spaść w pierwszej minucie do jednej kreski, a potem przez całą noc się nie ruszyć ani trochę. Może nie tyle przez samą noc, ale do momentu aż jakiś tam inny wskaźnik spadnie do zera. Więc to jest całkowicie losowe i to takie trochę średnie jest. Więc cały czas trzeba się przyglądać wszystkim wskaźnikom. Nie ma tak, że jeden spada tutaj szybko, jeden tu jest bardzo nisko, więc on ma większe szanse, bo no niby ma jakieś tam większe szanse, ale strasznie małe te większe szanse. Tak więc musimy naprawić wentylację na kamerze, na której wskaźnik spadnie do zera, a wtedy cały system wentylacji się naprawi. Na każdych kamerach będzie już na maksa. I wszystko zaczyna się od nowa. Drugą mechaniką jest bronienie się przed animatronikami. Krótko mówiąc, kiedy wchodzą ci do pokoju, musisz użyć wajchy, która jest przed tobą, a z rury na górze wydobędzie się gaz, który pali obwody animatroników. To w ogóle nie brzmi tak, jakby ten gaz miałby zniszczyć animatroniki. Nie, w ogóle. One po prostu odchodzą i możesz żyć, grać dalej. Jak grałem w demo, to był taki dosyć dziwny błąd, a może sposób kodowania, nigdy nie zrozumiałem co i jak, ale jeżeli animatronik wchodził mi do pokoju, kiedy nie patrzyłem się na monitor, to nic się nie działo i w ogóle dziwne było. Nigdy tego nie rozumiałem i dlatego teraz, tak samo jak wcześniej, kiedy któryś z animatroników jest blisko, to umyślnie czekam na niego patrząc się w kamerę, aż wejdzie i dopiero wtedy ją ściągam, żeby nie było problemu. Nie jestem pewny, może to teraz jakoś inaczej wygląda, ale sprawdzę to dopiero później. Na ten moment przyszedłem całkowicie zwyczajnie noc pierwszą. Jeśli chodzi o gameplay, jest prosty, nie jest jakoś wybitnie rewelacyjny czy super oryginalny, ale jest dosyć dobry i prosty. Idzie szybko ogarnąć co i jak. Jak na pierwszą nocce nie ma zbyt wielu trudnych do ogarnięcia mechanika, nic takiego. Fungi dosyć dobrze też ogarnia, omawia co trzeba robić, więc to jest na plus. W porównaniu do Jolly 1, gdzie Fungi nie da się słuchać, to tu jest zdecydowanie lepiej. I powiem, że jest jeden mały plot twist w porównaniu do tego, do czego doszliśmy podczas dema. Ale omówimy go, jak tylko dotrzemy do końca tej nocy. W tej chwili sobie zrobię przerwę od gadania, poczekajmy do końca nocy.
Po głównym gameplayu idziemy dalej, tak jak to już zostało pokazane w demie. Kiedy animatroniki się wyłączyły, możemy wejść głębiej i szukać szczegółów pewnych przedmiotów. Koleś, który nas tutaj wysłał, już w pierwszym phone callu powiedział nam, że coś takiego musimy właśnie robić. I na tym właśnie polega druga część gameplayu. Koncept jest dosyć ciekawy, bo dużo ciągnie od Sister Location, ale jest zrobiony jako tako lepiej. Jolly 3 to jest to, co powiedziałem, że przydałoby się w SL. Połączenie takiego standardowego FNAF-a, czyli wytrzymaj do 6 AM, a także bonusowo gameplay, taki typowo Sister Locationowy. Ja na to patrzyłem trochę w inny sposób, że dodatkowe specjalne zadanie każdego dnia dodać w środek głównego gameplayu, ale tutaj to też jest sposób, też fajnie wygląda. Jolly 3 na dobrą sprawę jawnie idzie w kierunku zróbmy Sister Location, ale lepsze. Choć to niby Jolly 1 był stylizowany na Sister Location, to jednak trójka też trochę bierze z tego tematu, ale bardziej w kontekście gameplayu, a nie w kontekście wyglądu jakby animatroników i wszystkiego. Główna lokacja, w której zaczynamy każdą noc, wygląda mniej więcej jak główna lokacja z Sister Location, z 2 szybami po lewej i prawej mimo wszystko. A jeśli chodzi o gameplay po zakończeniu głównej nocy, cóż, pierwszej nocy wychodzimy na ten korytarz, który widzieliśmy na kamerach i idziemy w lewo, w tą część, gdzie był ptak Tweety. Musimy znaleźć save zamknięty na hasło, to znaczy save, który możemy zhakować. Powiem, że długo mi zajęło znalezienie tego odpowiedniego. Za pierwszym razem przypadkowo na niego kliknąłem, a za drugim kręciłem się chyba jakieś 5 minut, próbując zrozumieć, co tutaj się tak naprawdę dzieje, więc trochę głupio. That's not password protected. Try hacking into one of those. That's a plunger. Ale kiedy klikamy w końcu na ten poprawny save, który się znajduje tutaj, pojawia się problem. Okazuje się, że lokacja ma swój system obronny i jest nim właśnie animatronik. Animatronik jest częścią tego mechanizmu obronnego. Żeby się uchronić, musimy na telefonie przejść dosyć prostą minigierkę, ale dużą ilość razy. Takie typowe hakowanie w cudzysłowie w grach, czyli przejść minigierkę, żeby zhakować system. I tutaj właśnie pojawia się gameplay z pokroju Sister Location. To jest dosłownie pokój z Phantom Freddym. Tweety jest jawnie nawiązaniem do tego animatronika. Musisz coś robić na telefonie, ale gdy to robisz, animatronik się do ciebie zbliża. Raz tutaj przegrałem i wchodząc drugi raz dostałem parę wskazówek. W skrócie, kiedy Tweety jest blisko, musimy schować telefon i jeden raz na nią zaświecić. Spamienie w latarkę tylko pogarsza efekt, więc musimy raz zaświecić i czekać, aż sobie pójdzie, żeby wrócić do bawienia się telefonem. I generalnie jak dla mnie jest to dosyć ciekawa wersja minigry z Freddym. Tamta była bardziej intensywna, trudna, trochę na farta i w ogóle ciężko było cokolwiek stwierdzić, więc wychodziło się z tego monitora 1000 razy. Nie mówię, że to źle, bardzo trzymało klimat, ale nie licząc tego, że przechodzimy minigierkę, żeby zhakować system, to jest raczej sensowniejsza wersja niż Phantom Freddy. Jest zdecydowanie łatwiejsza i można by powiedzieć, że nawet za łatwa, ale wydaje mi się dobra. Możliwe, że byłoby lepiej, gdyby Tweety była szybsza, ale my musielibyśmy mniej razy przejść minigierkę. Ale mimo wszystko jest dobrze, mi się podobało. Gdy w końcu zhakujemy system, dostajemy numer do sejfu i otwieramy go, wyciągając jakiś dziwny notatnik, zeszyt czy coś tego typu. Go to the safe again. Alright, so the pin code is 66832. Po tym mamy ostatni element, minigierkę. Jedną rzecz, którą mogę wam doradzić, to poczekajcie, aż dialog się skończy, bo z tego właśnie powodu masę razy ominąłem jakąś kwestię. W innych grach, w których grałem, jedno wciśnięcie odblokowywało całą kwestię, a drugie dopiero sprawiało, że ta kwestia znikała i pojawia się następna. Tutaj tak nie jest, niestety. Generalnie minigierki tutaj są dosyć dobre, są w takim legitymnym pikselowym świecie, a nie fejkowe 8-bitowe gry Scotta.
Wszystko dosyć fajnie wygląda, choć w paru miejscach zdaje mi się, że rozmiary są powalone trochę. Jedno z drugim nie pasuje. Generalnie fabuła to od zawsze była słaba strona Jolly, więc przejdziemy przez to raczej na szybko. Mamy parę nawiązań do różnych rzeczy, nie wiem co to za fangame ten FNIM, ale Ivan G raczej go nie lubił. Możliwe, że to jakaś jego stara praca, z której nie jest dumny i tak dalej. Jest też nawiązanie do Undertale'a. Wow. Ale główną rzeczą, która jest ważna, to to, że jesteśmy nowym pracownikiem, którego Purpurowy zaznajomia z całą lokacją. Na szybko idziemy za nim, pokazuje nam kuchnię, toalety, także arkadówki i tyle. Potem każe nam iść do jakiegoś pokoju i popracować normalnie, a sam wchodzi do safe roomu i kiedy idziemy za nim, robi nam niezły problem. Generalnie nie rozumiem konceptu, bo William ukrywający safe room przed pracownikami to nie ma to żadnego sensu fabularnego i z niczym się nie wiąże we FNAF-ie. To jest dosyć dziwne, jak dla mnie bezsensowne, ale cóż, może się coś wyjaśni później. Choć mówię, nie jestem jakimś wielkim fanem fabuły w Jolly, nigdy nie byłem i nie mam jakichś sporych oczekiwań co do tego, że to będzie dobre, więc to się zobaczy jeszcze. Ale jeszcze mogę dodać, że to jest dosyć dziwna scenka, w której Purpurowy podchodzi do pracownika, niby takie creepy i w ogóle, ale całą sytuację zasłania ten kwadracik od dialogu. Strasznie to psuje klimat i wszystko, więc... Także cóż, tak właśnie wygląda Jolly 3. Tutaj się kończy, przechodzimy do drugiej nocy. W tym odcinku to wszystko. Jolly 3 się dosyć dobrze zapowiada, więc zobaczymy jeszcze jak to się wszystko rozwinie w następnych nocach. Ale póki co, to wszystko na dzisiaj. Także dziękuję wam za oglądanie i zapraszam do pozostawienia komentarza. Jak się wam gra podoba póki co, jakieś przemyślenia co do niej. Dziękuję i do zobaczenia w następnych odcinkach.